Zajmiemy się dzisiaj balladą Stanisława Moniuszki, Dziad i baba. Postaram się dać kilka wskazówek wykonawczych. Może nie będę analizował całej interpretacji już całego utworu, bo to zrobił Tomasz na swojej lekcji. Postaram się skupić tylko na pewnych wskazówkach, które mogą być ewentualnie pomocne, ewentualnie zainspirować do dalszych poszukiwań, dalszych pomysłów. Sam początek jest dosyć trudny w tym sensie, że mamy kilka elementów, na które musimy uważać. Oczywiście są oznaczenia dosyć precyzyjne od kompozytora, jeśli chodzi o zmiany temp. Natomiast musimy pamiętać, że jest to ballada charakterystyczna, wręcz humorystyczna, prześmiewcza i musimy bardzo umiejętnie dostosować środki artykulacyjne, którymi dysponujemy, do tego, aby podkreślić pewne rzeczy, które są w tekście, których się nie da zapisać w sposób w 100% wyczerpujący w materiale nutowym, ale możemy spróbować, idąc za naszą wyobraźnią, jak możemy ten materiał potraktować. To, na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę, to to, że w zasadzie przez całą pierwszą stronę kompozytor dubluje głos wokalny w najwyższym głosie fortepianu. Czyli mamy to w sobie dziad i baba bardzo starzy oboje. I musimy bardzo uważać, żeby na fortepianie tego głosu nie za dużo podawać, ponieważ jest to bardzo złe wrażenie dźwiękowe, kiedy i śpiewak, i my w sposób solistyczny traktujemy naszą partię, wyciągając na plan pierwszy głos jakby z natury rzeczy, automatycznie górny głos, przez co się tworzy jakoś niepełny plan harmoniczny całego utworu. Więc to, co ja proponuję, żeby zdecydowanie skupić się na tych środkowych, niższych głosach, tam, gdzie oczywiście jest jeden głos, nie mamy wyjścia i musimy zagrać to, co mamy, ale już potem możemy znowu skupić się na tym głosie środkowym. To jest dużo ciekawsze i lepiej brzmi. Oczywiście sposobów na to, jak pokazać artykulacyjnie to, że był sobie dziad i baba, jest tylko narracyjne, ale to, że bardzo starzy oboje, no to już jakoś możemy spróbować jakiś taki kulejący, czy jakiś taki może nie bardzo chyży, czy dziarski sposób gry i sposób artykułowania. To, co trzeba zwrócić uwagę, to to, że prowokuje nas kompozytor, czy jakiś obraz muzyczny to, żeby podkreślić ostatnią tę frazę. Jest nawet jakaś kreska napisana, to nie jest staccato. Wszystkie poprzednie nuty są w artykulacji staccatowej, bardzo krótkie, więc dobrze by było bardzo starzy oboje, żeby jednak odfrazowywać, żeby jednak nie podkreślać tych ostatnich sylab i tak dalej. Ona kaszląca słabo, on skurczony znowu może jeszcze bardziej podkreślić jakiś humorystyczny obraz, jak oni właśnie są już w tej starości, może niedołężni. To, co my podkreślamy akurat z Tomaszem, na taką wersję zdecydowaliśmy się, to żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie jak w niebie. To niebo jakby wydaje się takim szczególnym obrazem, że aż tak dobrze im w tym życiu było. I mimo iż Moniuszko decyduje się znowu, że na tym fragmencie, gdzie mamy spokojnie jak w niebie, na powrót do tempa, my tego nie robimy. My z tego zrezygnujemy. Oczywiście to jest tylko jakaś nasza sugestia. Zostajemy w tym wolnym tempie, czyli mamy żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie jak w niebie. I to jest teraz dosyć trudne, żebyśmy się dobrze wpasowali w niebie. Już na samogłoskę E, więc tu musimy być bardzo ostrożni. Z jednej strony to my rozplanowujemy ten takt, jak wolny on ma być, a z drugiej strony w dalszym ciągu musimy być akompaniujący, w sensie podążający za śpiewakiem, tak żeby w dobrym punkcie w niebie i dopiero potem czemu ja się nie dziwię i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy drugą część, która jest powtarzana i też warto by było, aby oba powtórzenia zabrzmiały inaczej. Z jednej strony oczywiście musimy tutaj respektować pewną interpretację i ideę śpiewaka, z którym występujemy. I to jak on, czyli pierwszy raz mamy tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiłą długie życie rozdzieli. I to się powtarza z tym samym materiałem muzycznym na słowach i modlili się szczerze, aby Bożym rozkazem, kiedy śmierć ich zabierze, brała oboje razem. To, co ja robię, jedyna taką wskazówkę, którą mogę ewentualnie jako pomysł podrzucić Państwu, to kiedy podchodzimy za drugim razem do tego, jakby ten sam problem, czyli jakby mamy wstęp
i modlili się szczerze. I jakby w zasadzie idziemy dokładnie po tych samych dźwiękach, co wokalista. Zwłaszcza przy powtórzeniu, kiedy mamy tą szczerą modlitwę, ja się staram pokazywać te pozostałe głosy. Stwarzając pewien taki chorałowy wydźwięk tego, abstrahując od tego, czy ta modlitwa szczera będzie bardziej rozśpiewana i dynamicznie większa, czy może ktoś się zdecyduje na wariant właśnie bardziej taki stonowany, możemy zastosować pewne środki właśnie artykulacyjne i wyjść z tymi środkowymi głosami, sprawiając, że ten plan harmoniczny nieco się zmieni i sprawi, że to powtórzenie jednak będzie inne. Mamy wtedy na to duży wpływ. Długie życie rozdzieli razem, to być nie może. Ktoś choć chwilę w przód skona. To jest taki mój pomysł, którym mogę Państwu też, oczywiście jako sugestię, ale to zupełnie dowolną. W sytuacji, kiedy mamy to, że ktoś z tych dwojga staruszków musi wcześniej umrzeć i choć chwilą w przód skona, to jest takie rozwiązanie w fortepianie. Przednutka, która jest bardzo ją przedłużam. To jest ta chwila, a my to jakby uzupełniamy naszym dźwiękowym obrazem. Tak, chwilą w przód skona. I to jest ta chwila, ja to tak przynajmniej odbieram. Moja sugestia. Zaczyna się część trzecia, w której zaczyna się jakiś taki chaos, kłótnia tych staruszków. Tu chyba ważne są i sforzata w prawej ręce, żeby one było pokazane, ale on jeszcze życzy sobie akcenty w lewej ręce, które są w innym miejscu, co jakby sprawia, że ta kłótnia nie jest taka bardzo uporządkowana, że faktycznie oni się kłócą. Cały czas jest jakby ta lewa ręka, która jest w kontrze do prawej ręki. Równocześnie musimy dalej iść za śpiewakiem. Tu mamy tą wielopostaciowość. To z reguły w baladach bardzo często to się zdarza i to jest dobry przykład. Mamy dużo tekstu, szybkie tempo, ale mamy tak i dziada, i babę, i jeszcze narratora. Mamy w przód umrę, woła baba. Jestem starsza od ciebie i tak dalej, i tak dalej. I nie możemy tego traktować zbyt równo, więc dobrze by było, żebyśmy my, pianiści, mieli dużą świadomość tego, nawet grając, ćwicząc, żebyśmy czytali sobie ten tekst, bądź śpiewali, żebyśmy byli w stanie faktycznie potem iść za śpiewakiem i wspierać go w tym prezentacji tych trzech różnych postaci, które tu się będą pojawiać. Jest od kompozytora taka sugestia, że tutaj takie dwie kreski, które możemy odebrać jako jakąś cezurę. My zdecydowaliśmy tej cezury nie robić, ponieważ jeżeli ta kłótnia trwa dalej, a narrator tylko przerywa i tak dalej, czy te słowa są wcześniej dość tego, dla ciebie płacz zostanie, a tobie nic, dlaczego i tak dalej. Czyli robimy takie naprawdę wtrącenie tego narratora, który mówi, to jest, ja postaram się to dość już tego, dla ciebie płacz zostanie, a tobie nic do tego i tak dalej, jak zaczęli się kurwić. My tej cezury w zasadzie w ogóle nie robimy. Oczywiście to wymaga pewnej zgodności, uzgodnienia razem z naszym partnerem, wokalistą, żeby zrobić to wspólnie. Wydaje mi się, że to ciekawsze niż faktycznie rozdzielać to i robić jakieś przygotowanie tego wejścia narratora. Mamy pojawienie się śmierci. To jest kolejna część tej pieśni. Znowuż dużo możliwości, jak tą śmierć sobie wyobrażamy. W zasadzie jest ona nie tak strasznie negatywnym bohaterem tej pieśni, nie tak strasznie negatywną postacią, gdyż ona w zasadzie spełnia życzenie tych dwojga staruszków, którzy chcieliby umrzeć razem i ona przychodzi spełnić ich życzenie, natomiast ich zdanie wtedy się zmienia. Strach ich ogarnia i jednak okazuje się, że żadne z nich nie chce umrzeć. Chcą żyć dłużej. Tu znowu mamy kilka takich elementów, na które możemy zwrócić uwagę. Mamy znowu powtarzające się motywy, które nie zawsze musimy powtórzyć w ten sam sposób. Czyli jak mamy aż do drzwi, gram to jak najbardziej zwyczajnie. Potem mamy puknięcie, ta śmierć puka do drzwi, puk powoli. Tu mamy pod łukiem, niby nie mamy staccata na tej drugiej. Puk, powoli. Ja zwalniam za drugim razem ten motyw, jest on zupełnie inaczej grany przeze mnie niż za pierwszym razem. Przygotowując to tempo pukania, które mamy zaraz po tym, czyli mamy powoli. Tego staram się nie grać zbyt ładnie.
Nie sądzę, że takie pukanie kto tam będzie takie bardzo... Ten tryl, jakby taki strach musi nas oblecieć. Taki element grozy. To bardzo filmowo jest napisane wręcz. Widzimy obrazy w tej muzyce i fortepian bardzo te obrazy nam w dosyć klarowny sposób przekazuje, więc dobrze by było, że mieć też świadomość, jakie obrazy chcemy przekazać, prawda? Więc każdy tryl, każdy jakiś element, który tutaj mamy, może mieć jakieś znaczenie. Jeżeli nadamy znaczeniu tym dźwiękom, to ten utwór będzie bardzo barwny i obrazowy, więc to jest bardzo istotne. No i wracamy jakby do tej cząstki, która była wcześniej podczas kłótni staruszków, bo znowu oni się zaczynają kłócić, tylko teraz zaczynają się kłócić nie to, że ja chcę umrzeć wcześniej, żeby nie cierpieć, tylko teraz każdy nie chce umrzeć. Ale mamy ten sam materiał dźwiękowy. Jedyna różnica jest taka, że już w lewej ręce mamy tremolo, czyli mamy... Tak, więc to jest... Ale jakby materiał jest podobny i ten sam problem, czyli musimy znowu iść dalej ze śpiewakiem, patrzeć, idź babo, drzwi otworzyć, to idź sam, ja słaba. Musimy dać cały czas dużą swobodę naszemu partnerowi, żeby on faktycznie w sposób dosyć swobodny zmieniać i kreować i kształtować te postacie, które się tutaj pojawiają. Ostatnia rzecz, którą robimy w sposób nie do końca zgodny z tekstem i mamy tego świadomość, robimy to celowo, to jest powrót, który u kompozytora jest powrotem do tempa prima, czyli baba za piecem cicha. My się na ten powrót nie zdecydowaliśmy, a raczej zdecydowaliśmy się zrealizować go nieco później. To znaczy po tej całej kłótni, ty otwórz moja droga. Za piecem z cicha, kryjówki sobie. Wydaje mi się, że to jest dużo ciekawsze, kiedy ci dziadkowie szukają faktycznie staruszkowi, ja chcę się tu schować, on się za ławą i tak dalej. I tu baba za piecem, kryjówki sobie szuka, dziad pod ławę się, a śmieć stoi i puka. Dopiero mamy zmianę jakby tej zmiany kadru w pewnym sensie. Kamera nagle pada na śmierć, a ona stoi i puka i cierpliwie puka. Ona jest w sumie najnormalniejsza w tym całym towarzystwie, tak się przynajmniej wydaje. I tak dalej. Znowu musimy uważać. To mamy, prawda, że my wszystkie te głosy i pod te drzwiami tam stała, lecz znudzona nareszcie. Dopiero tak naprawdę takie zdecydowane wejście tej śmierci będzie wejść. Tak samo, mamy znowu ten sam głos, co w głosie wokalnym. I to nawet Moniuszko pisze i te akcenty, które podpisał pod dolnymi dźwiękami, tym bardziej jakby są na poparcie mojej tezy, że ten środkowy głos musi być bardziej zdecydowany sposób zagrany i bardziej wyeksponowany. I potem oczywiście wracamy do tempa szybkiego. Więc tak reasumując nasze spotkanie dzisiejsze, wydaje mi się, że tak proszę zwrócić uwagę na nieeksponowanie górnego głosu, który bardzo w tej pieśni często dubluje się z głosem wokalnym, na jak najbardziej obrazowe próbowanie potraktowania materiału dźwiękowego. No i faktycznie, może nie do końca, jeżeli coś ma bardzo uzasadnienie tekstowe, że można nawet coś nieco zmienić albo nie tak do końca ściśle zrealizować, tak jak to Moniuszko napisał, to wydaje mi się, że jest to dopuszczalne, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem na początku, w tak bogatym i bardzo i tekście poetyckim, ale też i tym muzycznym nie sposób na każdym oznaczeniami muzycznymi, słownymi opisać wszystko to, co z tym materiałem możemy zrobić. Więc warto tą wyobraźnię swoją jeszcze pobudzić i tak, żeby to było jak najbardziej interesujące, barwne i bogate.